Tak wygląda 6,5 kg kabanosów jeszcze surowych. Zupełnie zmieniają wygląd po wędzeniu i podpiekaniu. Kabanosy te wykonałem w 100% z wołowiny, a w filmie opowiem krok po kroku co i jak. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Teraz krótko i na temat, bo godzina już jest bardzo późna. Już większość przyzwoitych ludzi śpi, tylko tacy wariaci jak ja ciągle jeszcze w kuchni siedzą. Czas na coś z wołowiny, czas na kiełbaskę. Pyszną, naprawdę pyszną, podsuszoną, rewelacyjną, przynajmniej dla mnie, dla kogoś, kto lubi wędliny, lubi kiełbasy z wołowiny, a wieprzowiny raz na jakiś czas można mieć dość. Robiłem to już kilka razy, wykonywałem pewne małe poprawki i myślę, że to już jest tak dopracowane, że można to pokazać Wam. Oczywiście każdy z nas może mieć inny gust i Wy też możecie sobie potem poprawki do tego wprowadzić. Co ja tu mam? Sama wołowina, 100%, żadnych dodatków innych. Udzica mam 4,5 kg w przybliżeniu. Mam też taką wołowinę trochę pośredniejszą, około kilograma i trochę ponad kilograma szpondra, który to szponder ma całkiem sporo tłuszczyku, jak widać. I generalnie szponder jest zawsze z kostką. No, jak widać nie zawsze, bo u mnie w jednym kawałku kostkę mam, ale w jednym. W pozostałych chyba nie. Więc to powinno być około kilograma po wycięciu kostek. Przynajmniej do tej proporcji tutaj. Ja tu kostkę mam tylko jedną, więc się z nią bawił nie będę, ale gdybym w tym przypadku miał ich więcej, to jeszcze bym je wygotował, a to, co wygotowałbym, ten wywar, potem dodałbym do kiełbasy, bo jakiś płyn muszę dodać, żeby lepiej mi się nadziewało, zwłaszcza, że to będzie kiełbasa z tytułu, wiecie, ja jeszcze tego nie wspomniałem, w stylu kabanosowym, czyli cienka. I wepchać to do cienkiego jelita, to musi mieć odpowiednią konsystencję, albo trzeba się z nadziewarką siłować, a wiadomo, że nadziewarki są lepsze i gorsze i często jest tak, że jak się chce udowodnić jej, że jest się silniejszym, to się to uda, ale potem trzeba kupić nową nadziewarkę. I już mówiłem, że będzie krótko, więc kończę. Szponder mielony na 8. Wszystko. Ta pośredniejsza wołowina drobno. Tu mam najdrobniejsze oczko 4 mm. Pozostałość, połowę zmielę tego najlepszego mięska na 8 mm, a połowę na szarpaku. I jak nie macie szarpaka, skrójcie to nożem w kostkę około centymetra i to powinno wystarczyć. Sól pół na pół, zwykła i peklująca u mnie, po 15 gramów na kilogram, czyli to jest niepełne 100 gramów. 2 łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki ostrej papryki i jak chcecie mieć bardziej pikantne, dajcie więcej. Możecie podwoić nawet tą ilość albo zastosować płatki chili, żeby było jeszcze bardziej ostre. Ja daję 2 łyżeczki zwykłej papryki. Są tu jeszcze 2 łyżeczki estragonu i 3 łyżeczki suszonej cebuli. Bardzo ważna, prażona, suszona cebula. Ważny składnik. Pół łyżeczki angielskiego ziela, taki akcencik dla smaku i aromatu przede wszystkim. To wszystko. Biorę się za robotę, wszystko to dzisiaj zmielę, przyprawię, wrzucam do lodówki i jutro się będę zajmował resztą. Część mięsa jest mielone na najdrobniejszych sitkach. Ono będzie stanowiło masę wypełniającą. Szponder i część ładnej wołowiny będę mielił na sitku 8 mm. Spójrzcie, jak ładnie wygląda ta wołowina. Tu niespodzianka. Właśnie pękł mi uchwyt statywu. Tak to wygląda z perspektywy spadającego telefonu. Na szczęście nic się nie stało. Pozostałą część tej ładnej wołowiny zbielę na szarpaku. Da to takie większe kawałki mięsa widoczne w kabanosach.
Dodaję przyprawę i całość mięsa z nimi mieszam. Ograniczam dostęp powietrza i wstawiam do lodówki. Zajmę się tym następnego dnia. Mięso ładnie pachnie, łyk kawy przed pracą i mała modyfikacja wprowadzona przez rodzinę. Mam zrobić tym razem bardziej pikantne, więc muszę sprawdzić, ile jeszcze mi miejsca na tę przyprawę zostało. Wstępnie mieszam mięsną masę i dodaję 2 pełne łyżeczki ostrej papryki. Do całości mięsa dodaję też 0,4 litra wody. Po wymieszaniu napełniam nadziewarkę i rozpoczynam robienie surowych kabanosów. Mam przygotowane jelita baranie na paskach, ale jakby ich zabrakło, także zwykłe. Wszystkie kaliber 22-24 mm. Jelita na paskach. Jeżeli widzicie takie znaczniki na pasku, to oznacza, że jest na nim więcej niż jeden odcinek jelita. Zakładanie tych jelit na lejek to jest bajka. Żadnych problemów. Zaczynają powstawać kabanosy z wołowiny. Od samego początku są już ciemne. To delikatne jelita, więc nie należy przesadzać z prędkością nadziewania. Tyle uzyskałem. Bardzo ładny i cieszący widok. Rozwieszam na kiju do wstępnego ocieknięcia. Następnie biorę się za przygotowanie wędzarni. Ułatwiłem sobie życie, wykonując platformę na kółkach. Teraz mogę jeździć z wędzarnią tam, gdzie mi się podoba, po całym tarasie w poszukiwaniu światła. Dno wędzarni jak zwykle wyłożyłem zabezpieczającą folią, by nie musieć go potem czyścić. Za to muszę wyczyścić generator dymu z resztek niespalonych zrębek po poprzednim wędzeniu. Sporo tych kabanosów. Ciekawe, jak mi się to w wędzarni zmieści. Podłączam kabelki i rozpoczynam od rozgrzania wędzarni. To trzeci i ostatni oficjalny test tej wędzarni, a link do odcinka technicznego o niej macie w tej chwili na ekranie. Ustawiam w aplikacji temperaturę i krótki czas na rozgrzanie. Uruchamiam też termoobieg, a wszystkie te parametry widać na ekranie sterownika. Po rozgrzaniu wędzarni umieszczam w środku kabanosy i jak widać zajęły niewiele miejsca. Spokojnie mógłbym od góry włożyć jeszcze jeden poziom.
Pod tym względem pojemność wędzarni jest. Zobaczymy, jak będzie z równomiernością rozłożenia koloru, bo z kabanosami to różnie bywa. Powiesiłem je w zasadzie mokre, tylko trochę ociekły, więc rozpoczynam od suszenia i rozgrzewania. Ustawiam 50 stopni i termoobieg. Nie wiem, ile mi to zajmie, więc wstępnie ustawiam 90 minut. Wędzarnia pracuje. Otwieram kominek. Pogoda dzisiaj śliczna. Do wędzenia można podejść dopiero wtedy, jak kabanosy będą zupełnie suche. U mnie zdecydowałem się na ten krok po 80 minutach. Czas ustawić parametry wędzenia. Temperatura 60 stopni, czas 2,5 godziny, termoobieg. I oczywiście praca generatora dymu, muszę tylko zapalić z ręki. Dym już się pojawił w środku, wentylator pracuje, zamykam wędzarnię. Pozostaje tylko czekać. Mam nadzieję, że wędzarnia zrobi swoje. Właśnie kończy się ustawiony czas. Tak wyglądają kabanosy w tym momencie. Są jeszcze bardziej ciemne. Drugi rząd też równomiernie wybarwiony. W jeden z kabanosów wbijam sondę termometru. Staram się go precyzyjnie umieścić w środku kiełbaski. Rozpoczynam podpiekanie. Uruchamiam pomiar sondy, ustawiam też jej priorytet, czyli wędzarnia wyłączy się po osiągnięciu temperatury, termoobieg i temperaturę 90 stopni. W środku kiełbaski docelowo ustawiam 72 stopnie. Generator dymu już teraz nie pracuje. Wszystkie te parametry powinny być widoczne na sterowniku głównym. Kominek przymykam, żeby nie tracić energii, ale nie całkowicie. Wracam do swojej pracy, a aplikacja informuje mnie o tym, co dzieje się z wędzarnią. Gdy temperatura zostaje osiągnięta, wędzarnia wyłączy się automatycznie. Tak wyglądają moje kabanosy po podpiekaniu. Czas wyjąć sondę, no i może kawałek na gorąco spróbować. Tak wygląda kiełbaska w przełomie. Ależ to pachnie. No tak. Na gorąco każda kiełbasa jest rewelacyjna. Tutaj mamy jeszcze charakterystyczny smak wołowiny. Dodatkowo ta suszona cebulka, suszona, prażona cebula, ona robi robotę, naprawdę. Jak tylko przestygnie, zabieram to ze sobą. Zostawiam w chłodnej spiżarni, no i tam podtrzymam co najmniej kilka dni. Myślę, że z tydzień, żeby się porządnie podsuszyła, bo takie kabanosy najbardziej lubię. Także no, nie żegnam się teraz, bo oczywiście spróbujemy, jak jeszcze będą podsuszone i wtedy się dopiero nisko kłaniał Wam będę. Także na razie. Aha, i jeszcze to był test trzeci. Trzecie działanie w ramach oficjalnego testu tej wędzarni. Ja oczywiście będę ją używał, ale już nie będę tak filmów tytułował. Tutaj mnie zaskoczyło to, że myślałem, że tą wędzarnię taką ilością
kabanosów zapełnię. Okazało się, że powinienem mieć no ze 2 razy więcej, żeby to zrobić. Ze 2 razy więcej. Także całkiem ładnie pojemnie, całkiem ładnie równo wybarwiło. No ciemne tym razem kiełbasy, no bo wołowina w środku od samego początku ciemna była. Ale naprawdę ładnie, równomiernie dzięki termoobiegowi się to wszystko uwędziło i podpiekło. Nie mogę się powstrzymać. Także pod tym względem wędzarnia też sprawdzona. Z kabanosami różnie to bywa w różnych wędzarniach. Tutaj wszystko ładnie działa. Także, tak jak powiedziałem, zabieram, znoszę wędzarnię na platformie, bo sobie wykonałem, żeby mógł nią jeździć po tarasie i szukać lepszego słoneczka, chociaż dzisiaj uciekło. Odstawiam pod daszek i niech czeka na następne wędzenia. Także na razie i do zobaczenia przy degustacji suchych kabanosków. To jest piękny widok, prawda? Czas znieść kabanosy do mojej spiżarni. Dzień się już niedługo kończył będzie. Przekładam kabanosy na dłuższy kijek i wiszą sobie spokojnie w spiżarni przez kilka dni. No i oczywiście podsychają. Z tym spokojnym wieszeniem przesadziłem, bo widać, że ewidentnie ktoś tu na szkodę wchodzi. Po około tygodniu są już na tyle podsuszone, że można je zjadać. Wcześniej oczywiście też. Dziś piękny, wiosenny dzień. Prawie tydzień czasu od kiedy zakończyłem wędzenie i tak to wygląda w tej chwili. Już całkiem ładnie podsuszone są te kabaноски. Jeszcze to nie jest ten szczyt, który chciałbym osiągnąć, ale one już są naprawdę fajne. Oczywiście nie każdemu wołowina smakuje, bo to mięso ma bardzo charakterystyczny smak. Tak samo jak dziczyzna na przykład. Ale ja to lubię, a przede wszystkim jest to coś innego, a różnorodność jest ważna. Zobaczmy, weźmy kawałek. O, na przykład. Pękają ładnie, bez problemu. Niam. Tak wyglądają w przełomie, nie wiem czy to widać, ale pokuszę się też o przekrój. O. Jak widać, w przekroju też to wygląda całkiem fajnie. Z kiełbaski, która miała mieć pierwotną średnicę 24 mm, bo to był taki kaliber jelita. No w tej chwili na pewno jest poniżej 10, a 10 maksymalnie, więc poważny procent podsuszenia. No, w handlu ciężko takie znaleźć, zdarzają się. Ale te porządnie podsuszone kabanosy zawsze są sporo droższe od tych takich bardziej mięsistych. Pęka, pachnie, smakuje i przede wszystkim inne, bo 100% wołowina. Uwielbiam takie rzeczy. Kiełbaskę wołową. Może to nie jest najbardziej popularny temat, ale bardzo lubię wołowinę w bardzo wielu postaciach. Także w postaci kabanosów. I dlatego chciałem ją pokazać. O, troszeczkę pieprzu. Trochę to jednak jest pikantności. Miam, bardzo dobre. Jak się podobało, poproszę o łapkę w górę. Serdecznie Was pozdrawiam. Czekam na Wasze pozdrowienia w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bawcie się dobrze, róbcie własne wyroby domowe.
domowe było, jest i będzie lepsze. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej przepisów na kabanosy domowe? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.